Ciężko jest tak przełączać z angielskiego, który właśnie mieliśmy na TechChecku na polski, więc tym milej jest nam Was witać na tej sesji, Tak która jest. nosi tytuł Jak oprzeć się hakerom w epoce pracy zdalnej. Także dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na Microsoft Ignite. Michał, może po prostu zaczniemy od przedstawienia się klasycznie, a potem jak zwykle część demo. Zdecydowanie. Panie przodem, jak to mawiają w Polsce, więc zacznij proszę. Jasna sprawa. Paula Januszkiewicz, bardzo mi miło. Parę słów o mnie. Jestem CEO firmy Secure. Dosłownie dzisiaj świętujemy nasze 13-lecie bycia na rynku. Dzięki. Właśnie w cyber security w kontekście nie tylko testów penetracyjnych, ale i odpowiedzi na ataki, też i jesteśmy w czymś, co się nazywa forensics i to jest moje doświadczenie przez te właśnie ostatnie lata, a nawet więcej. Mimo że mam taką biznesową rolę w firmie, to cały czas mam bezpośredni kontakt z klientami, cały czas uczestniczę również i w researchu, jaki też i nasz team robi. eSecure mieści się w 4 lokalizacjach na świecie: Nowym Jorku, Dubaju, Szwajcarii, czyli Zurychu i w Polsce, w Warszawie. I to jest to, gdzie teraz jestem. No i cóż więcej mogę powiedzieć. Mam dostęp do kodu źródłowego Windowsa, nie do 100%, tylko do 99%, ale to jest też coś, co pozwala mi wiedzieć, co się dzieje w ogóle w systemie operacyjnym. I jestem również Microsoft Regional Director, a nie pracuję w Microsoftie, ale współpracuję z Microsoftem w różnych obszarach, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Ignite, no to tym milej mi jest być na konferencji, dlatego że kiedyś jeszcze jak były wydarzenia live, miałam przyjemność być właśnie rated #1 Ignite Speaker, ale też i mówię na różnego rodzaju konferencjach typu Black Haty, dzieląc się właśnie wiedzą nie tylko jak oprzeć się hakerom, ale również jak być może i trochę być tym hakerem. No więc Michał, oddaję Tobie scenę. Idealny powiem Ci czas, dlatego że nam w listopadzie też mija 4 lata od czasu, kiedy powstało chmurowisko, albo po angielsku Cloud State. My się głównie zajmujemy chmurą, nie zajmujemy się bezpieczeństwem, ale trudno się zajmować chmurą, nie zajmować się bezpieczeństwem, więc bym powiedział, czy tego chciałem, czy nie, to bezpieczeństwo jest czymś absolutnie kluczowym. Ciebie nie trzeba było przedstawiać, więc ja tylko powiem o sobie, że ja się zajmuję chmurą 7 lat, głównie to od Microsoftu i dlatego mi jest super miło tutaj być razem z Wami i tutaj razem z tą Paula. Jestem w Microsoft Azure MVP, nie pracuję też w Microsoftie, ale jestem certyfikowanym trenerem. No i cóż, i chyba to wystarczy, żeby rozpocząć naszą sesję, tak myślę, nie? Jedziemy. Zdecydowanie tak. Jedziemy. Więc generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj parę takich ciekawych statystyk, parę slajdów wstępniakowych z racji tego, żeby gdzieś tam nakreślić kontekst, jak w ogóle radzić sobie w pracy zdalnej i jak przede wszystkim oprzeć się hakerom, o czym mówi nasz tytuł. Przede wszystkim warto zacząć prezentację od tego, że jakiś czas temu, przed pandemią, a konkretnie, tak jak widać na slajdzie, 6 marca 2020 roku, CISA, czyli taka subagencja, która jest pod Department of Homeland Security w Stanach, powiedzieli, że w związku z tym, że pandemia nastała, możecie się wszyscy spodziewać tego, że będzie zwiększona ilość różnego rodzaju kampanii phishingowych, zwiększona liczba być może wykrytych podatności, czyli po prostu ludzie mają więcej czasu, więc będą starali się zmierzać właśnie ku temu. I też organizacje powinny powziąć kroki, które mają na celu nie tylko zwiększenie świadomości wokół cyberbezpieczeństwa, ale również zastosowanie jakichś dodatkowych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo w organizacji, czyli rozwiązania typu na przykład multi-factor authentication, czy generalnie wdrożenie lepszych systemów monitorowania, być może przetasowanie gdzieś tam zasobów, poświęcenie zasobów więcej właśnie w kierunku monitorowania, żeby wiedzieć, co się w naszych systemach dzieje. No i oczywiście fajnie, że mieliśmy taką informację. Niemniej jednak w kontekście statystyk, które jak to zwykle mówią same za siebie, widzimy, że FBI również w bardzo ciekawy sposób podsumowało czas w czasie pandemii. Czyli oczywiście CISA dało jakieś rady, FBI podsumowuje, że właśnie w czasie pandemii
liczba ataków zwiększyła się o ponad 300%. Co ciekawe, Interpol również ma swoje statystyki i oni uważają, że liczba ataków tutaj wzrosła o 569%, co można powiedzieć, że same statystyki są oczywiście zatrważające. Niemniej jednak to, co my tutaj uważamy za zatrważające, jest to, że te ataki w ogóle w jakiś sposób mają miejsce bytu. Czyli wszyscy wiemy, że cyberbezpieczeństwo jest ważne, niemniej jednak cały czas są firmy, są organizacje, które są podatne chociażby i to na prostsze ataki typu phishing, użytkownik dostaje maila, faktycznie klika na jakiś link, otwiera załącznik, no i później reszta dzieje się sama. Mamy też do czynienia oczywiście z sytuacjami na ogromną skalę typu Colonial Pipeline, typu SolarWinds, gdzie wiemy, że punktem wejścia do tych organizacji było na przykład właśnie proste hasło, czy tak jak w przypadku Irish Healthcare, którzy zostali notabene zaszantażowani na kwotę prawie 20 milionów dolarów. Generalnie to wyglądało tak, że użytkownik dostał maila, kliknął na link, dosłownie uruchomił kod, no i niestety dane szpitala zostały zaszyfrowane, co też opóźniło kilka procesów związanych właśnie z działaniem przeciwcovidowym. No i cóż, jeżeli sobie zobaczymy na wszelkiego rodzaju raporty, typu właśnie mój ulubiony Verizon's Data Breach Investigations Report, no to widzimy, i tym bardziej mi się podoba ta statystyka 86%, że właśnie 86% ataków były umotywowane w jakiś sposób finansowo, co oznacza, że nie tylko hakerom zależy na punkcie wejścia, ale i też mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ten punkt wejścia jest w dalszy sposób eksploitowany, czego moglibyśmy się również spodziewać. Niemniej jednak kolejnym krokiem nie jest na przykład położenie danej infrastruktury dla samego wykonania ataku typu DDoS, ale na przykład właśnie zaszyfrowanie danych tylko po to, żeby zarobić na tym jakąś dodatkową, mówiąc kolokwialnie, kasę. I jak spojrzymy na innego rodzaju statystyki podsumowujące, ile hakerzy są w stanie zarobić na właśnie takiej udanej kampanii, no to wychodzi to około 90 tysięcy dolarów miesięcznie, więc całkiem ciekawe wynagrodzenie. No i cóż, pozostaje się zastanowić oczywiście, jak to wygląda w Polsce. Michał, czy coś wiemy tutaj na ten temat? No właśnie, i tutaj nie możemy się do końca podzielić z Wami źródłem, ale wiemy z rozmów, z dyskusji z sektorami, z którymi pracujemy, zarówno Ty, jak i ja, z różnych źródeł, że szacuje się, że ilość ataków na klientów końcowych, czyli na tych klientów banków, klientów ubezpieczalni, wzrosła aż 80 razy w ostatnim roku. I wiesz, ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden wymiar. My po prostu zostaliśmy wszyscy w domach, wszystko zaczęliśmy robić online, ale za tym nie poszła edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa, ani wcale nie poszło za tym to, że lepiej chronimy swoje stacje. Wręcz przeciwnie, jak to powiedział chyba Satya Nadella, w 2 miesiące zrobiliśmy skok 2-letni w zakresie adopcji rozwiązań chmurowych, ale nie wcale to nie przełożyło się na to, jak podeszliśmy do jakości tych rzeczy. No i mamy tego efekt. Proszę bardzo, dane z Polski. No właśnie, a co mówią, słuchaj, na ten temat, Paula, ci, którzy zastanawiają się, jak zbudować zasoby do tego, żeby nas chronić? Bo tutaj też mamy parę statystyk, prawda? Tak, oczywiście. Ja w ogóle uwielbiam ten temat z racji tego, że tak jak my mamy przyjemność współpracować z rządami wielu krajów, zwykle to wyglądało tak, że każdy oczywiście gdzieś tam bronił swojego podwórka, co jest oczywiście naturalnym zachowaniem. Niemniej jednak w cyberbezpieczeństwie krytyczne jest dzielenie się informacjami. I to, co my widzimy teraz jako trend i wśród naszych klientów i generalnie na świecie, no to jest właśnie współpraca międzyrządowa w zakresie wymiany informacji. I chociażby sama Australia i sam rząd Australii zdecydował się poświęcić, czy zwiększyć w zasadzie budżet na cyberbezpieczeństwo, między innymi dlatego, że każda organizacja, każdy rząd widzi, że takie inwestycje są konieczne, nie tylko w rozwiązania, ale i również w talent obsługujący te rozwiązania. Ta rozmowa o tym talencie to jest oczywiście zawsze bardzo ciekawa rozmowa i w zasadzie niekończąca się, prawda? Bo znaleźć tak naprawdę dobry talent w cyberbezpieczeństwie jest bardzo trudno. A widzimy tutaj szereg inwestycji, które właśnie mają za zadanie zwiększyć nie tylko zasobność w kontekście rozwiązań, ale i również właśnie inwestycja w talent. I na przykład takie szkolenia również się dzieją. Ja bym powiedział, wiesz, jeszcze jedną rzecz, pal licho tylko security, my w ogóle mamy problem z talentem w IT, a co dopiero z cyber security, więc ja myślę, że ty masz trudniej niż ja, rekrutując ludzi do siebie, do firmy, tak mówiąc szczerze.
My to w ogóle podjęliśmy kiedyś taką decyzję, to nie jest definitywna decyzja, ale jedno z takich naszych podejść, że stwierdziliśmy, że Mhm, będziemy mocno inwestować właśnie w ten nowy talent, mhm, w takich ludzi, którzy się chcą chętnie tutaj rozwijać i mimo wszystko przez jakiś czas wychowywać je pod naszymi skrzydłami i dopiero wtedy oni gdzieś rosną z naszą organizacją i są zdatni do wspierania naszych klientów. Także to też taka ciekawa perspektywa. No ale na mhm. przykład zobaczcie, mamy tutaj rząd Stanów Zjednoczonych i generalnie rzecz biorąc, to też jest taka ciekawostka, że 76% to już poza slajdem statystyka CISOs z różnego rodzaju obszarów właśnie rządu Stanów zdecydowało się centralizować informacje, korzystać właśnie z centralnego źródła, które jest również współdzielone z innymi subjednostkami rządowymi, właśnie po to, żeby zwiększyć stan cyberbezpieczeństwa przede wszystkim tutaj w rządzie, tak? Więc jeżeli się zastanowimy nad tym, co się właściwie teraz dzieje, czyli mamy klientów, którzy mają no, chęć i też poniekąd przymus pracy hybrydowej, tak? Bo w tym kierunku teraz wszyscy zmierzają. Mamy również bezpieczeństwo workstacji, mamy również potrzebę wykrywania tego, co się dzieje, więc generalnie mamy do czynienia tutaj z wieloma wyzwaniami, którym tak naprawdę no, nowoczesna organizacja powinna sprostać. No i właśnie, kontynuując to, co powiedziałaś, bo tak naprawdę to nie tylko to, że my nagle zaczęliśmy mówić, że praca zdalna to jest coś naturalnego. Zaczęliśmy generalnie pracować na swoich urządzeniach, zaczęliśmy zatrudniać coraz więcej kontraktorów, zaczęliśmy używać bardzo różnych narzędzi w pracy, to już nie tylko komputer, to nie tylko telefon, tablet, ale też na przykład zegarki czy wszelkiego innego rodzaju wearables, których używamy przecież na przykład chociażby do drugiego składnika. Więc nagle okazało się, że w tym świecie pandemicznym obniżyliśmy standardy, żeby wejść w ten świat, bo musieliśmy, bo nie mogliśmy zrobić tego inaczej, więc z drugiej strony mieliśmy dużo więcej tych ataków i nagle to się wszystko skomasowało w bardzo jednym, krótkim czasie. I ten świat hybrydowy z jednej strony fajny, z drugiej strony tak naprawdę przyniósł bardzo, bardzo dużo wyzwań, z którymi się teraz musimy mierzyć. I właśnie, a propos tych wyzwań, mamy kolejne liczby, które mówią, że nie tylko jesteśmy częściej atakowani, ale dłużej hakerzy zostają w naszej firmie, prawda? Tak, jak najbardziej. Więc mamy tutaj do czynienia z całkiem ciekawym podsumowaniem jednej z moich ulubionych osób w cyberbezpieczeństwie, czyli Jamesa Comey, który jest byłym dyrektorem właśnie FBI i on robił też taki fajny speech na koniec swojej pracy. Bardzo polecam odsłuchanie i generalnie on mówi jedną rzecz, że hakerzy w infrastrukturze są około 200 dni. Przy czym ten czas, w zależności od statystyk, w zależności od raportu się zwiększył. I to, co chciałam tutaj też powiedzieć, to taką jedną krótką, ciekawą historię, bo kiedy wszyscy byli w czasie lockdownu i teoretycznie nie dało się podróżować, u nas w zespole wyglądało to tak, że podróżowaliśmy na wszelkiego rodzaju rządowych pasach między krajami, ponieważ okazało się, że nasz klient, którego produkcja, bo mówimy tutaj o serii, powiedzmy, fabryk, wpływała bezpośrednio na ekonomię danego kraju, został w pełni zaszyfrowany. I co ciekawe, zrobiło się to tak, że oni mieli, tak jak większość dużych firm, support jednej z firm IT i hakerzy dostali się właśnie do tej firmy IT i poprzez nieprawidłowe zarządzanie przywilejami, czy w ogóle samą identity w organizacji, uzyskali największy poziom doświadczeń, czyli po prostu tego domain admina i na tej zasadzie udało im się dostać do środowiska. Byli tam przez około 3 tygodnie, no i niestety następnym tutaj krokiem było zaszyfrowanie ich zasobów. Czyli de facto mamy tutaj do czynienia z czymś, co się nazywa Human Operated Ransomware, co jest bardzo, bardzo popularnym podejściem hakerów w dniach dzisiejszych. No i cóż, zaszyfrowali dane, no i niestety okazało się tak, że klient oczywiście do nas zadzwonił, my przyjechaliśmy on-site, też ich wspomóc w recovery, została zatrudniana, słuchajcie, firma negocjacyjna, która miała za zadanie właśnie wynegocjować kwotę do zapłaty tego okupu. Wynegocjowali €500 000, więc całkiem spora kwota. No i w odpowiedzi od hakerów dostali dekrypter, czyli można powiedzieć, OK,
deal done, wszystko się udało. Niemniej jednak dekrypter nie działał. I tutaj akurat moim bezpośrednim zadaniem wraz z zespołem było zdekompilowanie tego dekryptera, plus też i doprowadzenie do stanu, żeby w ogóle zrozumieć, czy ten dekrypter ma prawo działać, czy nie. I to, na czym my pracowaliśmy, to nad doprowadzeniem tego dekryptera właśnie do tego stanu, żeby te dane zostały odszyfrowane i staraliśmy się zrozumieć mechanizm właśnie tego akurat konkretnego ransomware'u. I teraz wyobraźcie sobie, co się stało. Dane nie mogły być odszyfrowane dekrypterem bezpośrednio, ponieważ w kontekście jednej z baz danych, które okazało się krytyczną bazą danych, encrypter, czyli sam ransomware, jak działał, wchodził w daną bazę danych, z racji tego, że dane były zalokowane, czyli dana baza danych była w użyciu, no to sam encrypter, czyli ransomware, po prostu przestawał działać, bo był źle napisany, no i wchodził znowu do tego pliku bazy danych i znowu, czyli sama baza danych była zaszyfrowana kilkukrotnie i naszym zadaniem było zrozumienie tego mechanizmu, dowiedzenie się ilukrotnie, wykorzystanie odpowiednich kluczy i w efekcie manualne odszyfrowanie zasobów. Zajęło nam to tydzień. Więc całkiem sporo pracy, już nie wspominając o tym, że ich operations, ich produkcja była kompletnie zastopowana, a sam ich backup model był po prostu niedobrze opracowany. No i czy to była jakaś dla nich lekcja? No teoretycznie tak. Niemniej jednak doprowadzenie do organizacji do tego stanu, w który jest się w stanie sensownie bronić przed takimi właśnie wysublimowanymi atakami, jak na przykład właśnie atak ze strony vendora, który ma mimo wszystko pełne przywileje, jest w pewnym sensie wyzwaniem. Jeżeli sobie zobaczymy na statystyki, równie źle to wygląda. Dokładnie. I tutaj, żeby, słuchajcie, nie było, Paweł opisuje sytuację, jak rozumiem, spoza Polski, ale w Polsce absolutnie mieliśmy bardzo podobne przypadki. Nie będę wskazywał na jakby rynek firmy, no bo to jakby nie o to chodzi, ale dużo osób zajmujących się bezpieczeństwem doskonale, że wie, 2-3 lata temu podobna rzecz w Polsce się wydarzyła, zaszyfrowany kontroler domeny, zaszyfrowane backupy kontrolerów domeny, także radźcie sobie dalej. No i właśnie a propos statystyk, zobaczcie, co się dzieje. Rok do roku, to jest ta wartość pokazana na samym dole, 57% rośnie liczba organizacji, które zostały dotknięte w ten sposób. Tutaj widzicie liczby, ale co więcej, jak Paula kliknęła jeszcze raz, to się okazuje, że słuchajcie, pomiędzy majem a tak naprawdę lipcem mamy aż 121% tego wzrostu rok do roku. Czyli przede wszystkim widzimy prostą rzecz. Świat hybrydowy, świat pocovidowy sprawia, że nasze organizacje są atakowane coraz częściej. Nieważne, niezależnie od geografii, jak najbardziej liczba tych ataków rośnie i co więcej, to co Paula powiedziała, motywacja finansowa urosła do tego stopnia, że dzisiaj jest to po prostu sposób na życie, a nie tylko zawodowość. Zawsze był, ale teraz po prostu to rośnie ekwipotencjalnie. Statystyki to pokazują. I co właśnie jeszcze? Paula, opowiedz nam tak naprawdę, co się dzieje, bo to jest istotne. Jakich metod używają ci, którzy chcą się do nas dostać? Tak, jak najbardziej. Nie tylko co się dzieje, ale też co bym chciała Wam pokazać. Więc mamy tutaj sytuację, kiedy mamy właśnie ten initial access, czyli statystycznie phishing jest w ogóle numer 1 środkiem transportu dla malware i generalnie tym starterem do ataków. Kolejnym obszarem jest atak na identity i tak jak wcześniej wspominaliśmy, tożsamość sama w sobie jest w dzisiejszych czasach ważniejsza niż cokolwiek, dlatego że to jest metoda, która pozwala nam się transferować między różnymi komponentami infrastruktury. No i też a propos tego transferowania się mamy lateral movement, gdzie wykorzystujemy bardzo często też i wbudowane mechanizmy systemowe, czyli na przykład właśnie PowerShell, WMI, czyli z tego samego PSExeca, który jest podpisany przez Microsoft, więc bardzo często on nie jest blokowany, a jest to również narzędzie, które jest wykorzystywane przez hakerów właśnie dlatego, że jest narzędziem zaufanym. No i oczywiście moja ulubiona część pod tytułem persistence, czyli sprawienie, że będziemy w tej infrastrukturze siedzieć właśnie przez ten czas, tak jak James Comey wspominał, dłuższy niż te 200 dni. No i oczywiście mamy też część payloadów, w zależności od tego, co chcemy zrobić w danej infrastrukturze, możemy tutaj właśnie włączyć ten komponent ransomware'owy. No i cóż, ataki oczywiście są bardzo płynne, jeśli można by to tak ująć, z racji tego, że jeżeli już mamy to identity, no to naszym zadaniem jest sprawdzenie, co jeszcze w danej sieci w ogóle może się wydarzyć. Zapraszamy do demonstracji. Demonstracja jest na żywo, więc ja tutaj pozwolę sobie wyjechać moimi maszynami wirtualnymi, żeby pokazać właśnie, w jaki sposób użytkownicy są atakowani nie tylko przy pracy zdalnej, ale generalnie, a przy pracy zdalnej ma to o tyle wielkie znaczenie, że mamy tutaj do czynienia z
sytuacją, w której na przykład użytkownik korzysta z maila firmowego albo generalnie z jakiegoś maila na komputerze, na którym są dane firmowe, więc też ciekawa statystyka, że 46% użytkowników, którzy wykorzystują swoje prywatne urządzenie do pracy, również pozwala korzystać z tego urządzenia komuś innemu, czyli na przykład domownikom. Więc Dzieciom, tutaj kontekstu, na przykład. właśnie na przykład dzieciom, tak? Kiedy być może nie patrzymy, tak? Więc dużo jest tutaj tych kontekstów, które wpływają na bezpieczeństwo organizacji. To, co mamy tutaj, to po prawej stronie maszynę hakera słuchającą, czyli taki klasyk, po lewej stronie użytkownika, który dostaje maila. Ja tutaj mam kilka przykładów phishingu, na przykład najnowsze covidowe statystyki, które pewnie gdzieś tam wszystkich ciekawią. Jak uruchomimy sobie takiego Excela, który być może jest wysłany przez naszego kolegę, koleżankę z pracy, z racji tego, że nie wykorzystywaliśmy multi-factor authentication i się okazało, że koleżanka z pracy mieli hasło nazwa firmy 2021. Co jest dosłownie case'em w moich projektach. Więc mamy sytuację, kiedy użytkownik kliknie ten Enable Content, czyli zezwoli na makro. My jesteśmy wszyscy z IT, wiemy, że takie sytuacje nie powinny się wydarzyć, ale co Wam chcę pokazać? To, że to, co my tutaj widzimy, to wszystko to jest cały jeden wielki przycisk. Nie wiem jak Wy, ale ja mam tak, że jak widzę pustą komórkę, to generalnie mam ochotę w nią kliknąć, bo chcę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Akurat dokładnie na to liczymy, bo słuchajcie, tutaj ta pusta komórka nie jest pustą komórką, tylko pusta komórka dopiero jest tutaj. A te linie, które są, jak widać, nieproste, wskazują na to, że to wszystko, co jest powyżej tego mojego pięknego rysunku, no to jest po prostu przycisk. Więc my możemy oczywiście na niego nacisnąć, zanim to zrobimy, jeszcze szybki look na makro. Akurat w tym przypadku mamy sytuację, gdzie nasze makro to jest po prostu PowerShell, który łączy się do infrastruktury hakera. Więc akurat w tym przypadku to nie jest nic skomplikowanego i mamy do czynienia z PowerShellem, którego widzimy, moglibyśmy go ukryć, ale pokazujemy go, żebyście wiedzieli, że to się faktycznie uruchamia. Po tej drugiej stronie możemy sobie zobaczyć, kim jesteśmy i widać, że jesteśmy tutaj danym użytkownikiem. No i oczywiście, bazując na platformie kryptograficznej Windowsa, jesteśmy w stanie wyciągać wszelkiego rodzaju hasła zapisane w profilu użytkownika, czyli na przykład hasła zapisane w Chromie i tak dalej, tak? To jest jeden z takich ciekawych przykładów, tak? Kolejnym przykładem, bardzo, bardzo podobnym do makra, które tutaj bardzo fajnie nam się będzie uruchamiało, jest podobny przykład, niemniej jednak pod spodem mamy do czynienia z sytuacją, w której używamy czegoś, co się nazywa LOL-BAS, LOL-BEANS, czyli Living of the Land Libraries. I Living of the Land Libraries są zestawem, jest to zestaw generalnie exeków, bibliotek, które mogą być uruchomione w systemie Windows, są wbudowane i są używane niezgodnie z intencją autora, to na pewno, ale generalnie niezgodnie z jakimiś podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Co my tutaj mamy na myśli? No cóż, na przykład mamy na myśli narzędzie CertUtil, które normalnie służy do zarządzania certyfikatami, a w tym przypadku, jak zobaczymy, co to narzędzie robi, no to widać, że nam generalnie dekoduje ściągnięty wcześniej plik tekstowy, quote, czyli tak naprawdę nie plik tekstowy, który zamieniamy na plik exe. Jest to reverse shell, który jest wygenerowany przez nasz team. On jest napisany w ten sposób, że klasyczny antywirus nie jest w stanie rozpoznać tego jako zagrożenie, mimo że oczywiście gdzieś tam mamy jakiegoś egzeka, który gdzieś się łączy, dlatego tak ważne jest połączenie kropek i możliwość rozpoznania tego zagrożenia. No i tutaj przypadek jest oczywiście ten sam. Mamy whoami i widać, że jesteśmy na komputerze użytkownika. No więc jakby jeżeli się zastanowimy, w jaki sposób tego typu ataki są wykonywane, no to widać, że ten punkt wejścia jest bardzo prosty, prawda Michał? No właśnie, to co ciekawe, ten punkt wejścia jest i prosty, i jednym z najtańszych, i jednym z najbardziej skutecznych. Czyli co, zaczynamy od phishingu, żeby za chwilę potem być może też użyć całej listy haseł i zaatakować nasze urządzenie, bo to jest łatwe przejęcie dostępu. Co, remote code execution, no bo czemu nie, to właśnie przecież pokazałaś. Za chwilę za tym myślimy o ewentualnie, jak już mamy remote code
execution, no to może zobaczymy, czy możemy sobie użytkownika stworzyć, a może możemy zostawić tam jakiegoś backdoora, a może będziemy chcieli się gdzieś zrobić jakiś lateral movement, no bo to też jest bardzo ciekawe, więc to oczywiście też. Jak już mamy dostęp do zasobów, no to być może zaczniemy eksportować jakieś dane, OneDrive, Exchange, zasoby sieciowe, cokolwiek na komputerze jest. No i przede wszystkim być może uda nam się wyciągnąć jakąś informację o tożsamości naszej ofiary, a najlepiej o tożsamości nie tylko jej, tylko jeszcze kogoś, kto być może z tego komputera korzystał, bo kto wie, gdzie tej tożsamości byśmy mogli użyć, żeby się dostać do innych elementów naszej sieci. No supply chain. SolarWinds pokazał, że nikt nie jest odporny na supply chain i to rzeczywiście nas ładnie, no bym powiedział, ładnie zaskoczyło, właściwie wszystkich chyba zaskoczyło, bo najwięksi nie są w stanie się czasami przed tym ochronić. No i to, co Paula pokazuje, wykorzystanie tej tożsamości do dostępu gdzie indziej. I zobaczcie, co my tutaj widzimy. Ten zestaw różnych metod, ten zestaw różnych aktywności, to są właśnie te kropki, które teraz byśmy chcieli połączyć. No i teraz właśnie, Paula, jak byśmy je połączyli? No przede wszystkim mieliśmy tutaj do czynienia z phishingiem, potem mamy do czynienia z wykonywaniem kodu. Jesteśmy tym użytkownikiem, więc generalnie widzimy potem dalszą część aktywności hakera pod tytułem. Możemy sobie dalej pójść na przykład w sieć, możemy wykonać ataki typu SMB Relay, możemy też na przykład wykonać ataki typu Password Spray, więc generalnie tych możliwości jest bardzo dużo. No i oczywiście mając już dostęp do danych w dalszej części jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład, czy jesteśmy je w stanie zaszyfrować, czy na przykład możemy dalej się eskalować, czy być może mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie na przykład znajdujemy jakieś inne dane do logowania do innych firm, a być może po prostu taki dostęp sprzedamy na rynku. Więc to, co jest istotne, to jeżeli użytkownik na przykład ma taką pracę zdalną i faktycznie następuje tutaj jakiś atak, no to generalnie tym kolejnym obszarem będzie konieczność tej właściwej segmentacji, czyli tego, co widzimy po zalogowaniu się użytkownika na przykład poprzez połączenie VPN-owe i korelacja przede wszystkim tych wydarzeń, czyli phishing, VPN pivoting, czyli przeskakiwanie przez stację użytkownika i kolejna rzecz to jest to, co my w ogóle widzimy w sieci. No właśnie, a co możemy zobaczyć? To teraz spróbujmy, zobaczymy, czy ja będę mógł podzielić się swoim ekranem. Zobaczmy, czy tutaj coś widzimy. No powinniśmy coś już widzieć. Tutaj mamy małą maszynkę, na której robimy różnego rodzaju eksperymenty. To jest Windows wystawiony zresztą w cloudzie, na którym parę narzędzi udało się zainstalować. Tu gdzieś tam, słuchajcie, jest drugie narzędzie. Dajcie sekundkę. Tutaj zaobserwujemy sobie jakiegoś Linuxa, na którym trochę brute force'a próbowaliśmy na maszynkę wykonać. Tutaj nawet jak widzicie udało się coś znaleźć na tej maszynie, udało się zalogować. Wyciągnięcie listy typowych haseł, które są najczęściej używane, wcale nie jest wielkim wysiłkiem, ściągnięcie narzędzi też nie jest żadnym wysiłkiem. Zobaczmy, co na to nasz Defender, który prawdopodobnie jeszcze się nie zaktualizował, bo trochę żeśmy mu tych ataków dzisiaj trochę ataków żeśmy mu wygenerowali. Na pewno to, co już widzi, to suspicious process. Mimo że próbowałem mu wyłączyć Defendera lokalnego, mimo że próbowałem mu wyłączyć aktywną ochronę stacji, mam agenta, tutaj akurat local-analyticsowego agenta, którego równie dobrze możecie użyć on-prem, który to, co zrobił, to wykrył to, że próbujemy zainstalować Mimikatsa, a właściwie uruchomiliśmy Mimikatsa, jak wejdziemy sobie w detale. No i ten Mimikatz może zostać użyty do tego, zresztą tutaj widzicie, żeby wyciągnąć informacje o tym, o hasłach, które są akurat w tym momencie przechowywane w pamięci. Nie tylko dla tego użytkownika, ale również innych. To jest to, co Paula mówiła, przejęcie tożsamości, użycie tej tożsamości dalej. Nasz local-analyticsowy agent, wyposażony dodatkowo w Defendera, mógłby jeszcze wykryć to, o czym też Paula pewnie już wspominałaś w innych swoich sesjach. Pass the hash, overpass the hash, to są też rzeczy, które chętnie są wykorzystywane do tego typu zabaw. Za chwilę w Security Center i w Defenderze powinniśmy zobaczyć incydenty, które Paula wygenerowała na swojej Windowsowej maszynie, no i powinniśmy zobaczyć moje brute force'y RDP-owe. Zobaczymy, czy przed końcem sesji nam się to zaktualizuje. Połączmy, słuchajcie, zatem kropki i teraz zobaczmy, czy będzie dobrze widać naszą prezentację.
O, i teraz już powinno być widać naszą prezentację. Dobrze, to jeszcze tylko upewnijmy się, że na pewno widzicie dobry ekran. Dobrze. O, prawie dobry ekran, ale ten będzie lepszy. No właśnie, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Gdyby podejść do tego wszystkiego, co Paula pokazywała w taki sposób, gdzie wykrywamy po prostu pojedyncze zdarzenia, mielibyśmy 6-8 alertów, 8 zdarzeń, które dotyczyły czy to właśnie remote code execution, czy to dotyczyły przejęcia tożsamości, czy wykorzystania tej tożsamości na innym komputerze, na której normalnie jej nie wykorzystujecie, czy to wykorzystanie jakiegoś konta uprzywilejowanego. Te wszystkie rzeczy mogły być wykryte jako pojedyncze zdarzenia, które razem nie korelują się w całość. To, co my chcemy powiedzieć, to to, że tak naprawdę każdy z tych pojedynczych incydentów, które tutaj widzieliście, nie był realizowany po to, żeby zrealizować tą konkretną akcję. To wszystko miało głębszy sens. To wszystko miało sens taki, żeby po pierwsze okopać się w tych miejscach, do których się dobijemy, po drugie, żeby zostawić tam jakiegoś backdoora, do którego będziemy mogli wrócić. Po trzecie wreszcie, żeby w tej sieci pozostać jak najdłużej. Także tak naprawdę interesuje nas podejście całościowe. Podejście, w którym my łączymy te wszystkie zdarzenia. Owszem, pokazujemy incydent, ale być może też pokazujemy zdarzenia, które na osi czasu, które doprowadziły po pierwsze do tego incydentu, wygenerowały jakieś alerty, ale ten incydent jako całość, w rozpatrywaniu jako całość jest dla nas najważniejszy. Czyli nie tylko remote code execution, nie tylko brute force, nie tylko wysłanie danych, tylko incydent, który składa się z tych 3 zdarzeń. To jest bardzo trudne, dlatego że typowe narzędzia będą wykrywały każdy z tych podejść oddzielnie. My chcemy łączyć kropki i pokazywać incydent jako całość, prawda? Tak, jak najbardziej, więc też i przechodząc do podsumowania, mówiliśmy tutaj o kilku rzeczach. Przede wszystkim każdy pracownik w organizacji jest ciągle tą ostatnią linią obrony i trochę być może niefortunnie takie rzeczy się mówi, niemniej jednak ciągle tak jest z racji tego, że widzimy po prostu, jak to wygląda w statystykach. Phishing jest ciągle tym mechanizmem, który działa. My mamy możliwość zabezpieczenia się przed tym, mamy możliwość monitorowania, mamy cały chociażby Microsoftowy stack, żeby monitorować i korelować, łączyć te kropki, dlatego też w przypadku pracowników zdalnych to jest coś, co nam tutaj bardzo dobrze działa, dlatego że mamy nie tylko zwiększoną liczbę ataków i tych faktorów, które powinni się skorelować, ale też i ilość danych, którą po drugiej stronie ktoś powinien skorelować. Tak, i oprócz tej korelacji powinniśmy pomyśleć o narzędziach właśnie, które do tego nam służą, czyli czy o SIEM-ie, który pokrywa nam cały hybrydowy świat, czyli tą chmurę Microsoft Azure, ale również inne chmury, jak również o narzędziach klasy XDR, bo to dzisiaj jest właśnie to podejście, które jest nam w stanie łączyć kropki. No i na koniec dnia powinniśmy uważać na to, jak bardzo zhardenujemy nasze środowiska, dlatego że pomysłowość naszych użytkowników jest dużo większa niż nasza, bardzo często, więc ten Shadow IT, czy dzisiaj Shadow IoT, to jest realny problem, na który powinniśmy mieć pomysł i rozwiązanie i gdzieś pozostawić temu biznesowi miejsce do eksperymentów w bezpieczny sposób, bo od tego nie uciekniemy, nie ma na to żadnej szansy. Czyli co, Michał, dobre monitorowanie, przeciwdziałanie uruchamianiu kodu, którego nie znamy, multi-factor authentication, zarządzanie tożsamością. Czy coś jeszcze pominęłam? Oczywiście, przede wszystkim edukacja, to co najbardziej mówisz, awareness i pokazywanie, jakie zachowania są i nie są poprawne. Myślę, że to ostatnie jest dużo ważniejsze, dużo ważniejsze, jest bardzo ważne i bez tego wszystkiego, co byliśmy wcześniej, po prostu nie zadziała. Dzięki Wam serdeczne. Paula, bardzo dziękuję. Bardzo. Ja Tobie również i wszystkim jak najbardziej bardzo dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, to i Michał, i ja bardzo chętnie na nie odpowiemy. Także zapraszamy do kontaktu. Mamy nadzieję, że się podobało. No i cóż, pewnie się jeszcze kiedyś spotkamy, czy to online, czy na żywo, ale na pewno będzie nam bardzo miło. Dokładnie tak, bo kilka dem, nie ukrywajmy, Paula, jeszcze zostało nam w zanadrzu do pokazania na dzisiaj, ale się nie udało. Tak, mamy tutaj kilka godzin treści. Dokładnie. Do zobaczenia. Dzięki. Pozdrawiamy Was Cześć, serdecznie. pozdrawiamy. Do widzenia.